Cześć! Wskakuj do kajaka z wodnikiem Szuwarkiem i razem odwiedzimy zieloną wyspę Badija przy wschodnim wybrzeżu wyspy Korčula w Chorwacji. Wypłyniemy z plaży Trstenica w Orebiczu i skierujemy się prosto na wyspę Badija. Zatrzymamy się na skalistej plaży i zanurkujemy w przejrzystej, turkusowej wodzie. Odwiedzimy zabytkowy klasztor franciszkanów z XV wieku z krużgankiem, ogrodem i piękną fasadą. Zajrzymy do galerii i ruszymy w drogę powrotną. Czy spotkamy dziko żyjące, choć oswojone Daniele? Zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Masz pytania? Zostaw komentarz. Z przyjemnością odpowiemy. Ponownie jesteśmy na plaży Trstenica, Orebicz, na półwyspie Pelješac w Chorwacji. Udajemy się prosto przed siebie na tą nieco większą wyspę niż dotychczasowe, które odwiedzaliśmy. Powinno nam to zająć mniej niż godzinkę. Po prawej stronie konoba Andiamo, nasza ulubiona. Dalej widok na falochron w porcie w Orebiczu. Po lewej stronie widzimy już na wyspie miasto Korčula, a jeszcze bardziej na lewo kierujemy się na Badiję. Przed Badiją są jeszcze dwie małe wysepki, nie pamiętam ich nazw, chyba Leśniak i Rogacz, czy ja dobrze kojarzę. Na pewno na filmie już będzie poprawnie napisane. A po lewej stronie zostawiamy wyspę Vela Stupa, którą odwiedziliśmy w poprzednim filmie, jak również tę wyspę z latarnią po lewej stronie. Ale cały ten trip zobaczycie w poprzednim filmie. Nieśpiesznie udajemy się na Badiję. Odpłynęliśmy już całkiem sporo do Orebicza. Całe miasteczko mamy jak na dłoni, pięknie położone poniżej pasma górskiego, z najwyższym szczytem Sveti Glivija. Z tej perspektywy to nawet za bardzo portu nie widać, bo ten kamienny falochron się zlewa z otoczeniem. I przed nami, jak coraz wyraźniej majaczy miasto Korčula na wyspie Korčula. A nasza wyspa coraz bliżej. Woda spokojna, płynie się dość lajtowo. Jest szansa, że nawet szybciej dobijemy niż podają internety. Jadrolinia na horyzoncie. Jakiś piknik płynie przy naszej wyspie. A po lewej stronie zostawiliśmy już wyspę Stupa Vela. Na Badii z północnej strony są dwie dzikie plaże. Jedna na wprost, a druga gdzieś za tą małą wysepką. Wybraliśmy tą drugą. Od niej będzie bliżej do kolejnego celu naszej podróży na wyspie. I
Jesteśmy na wysokości wyspy Szniak. Niewiele już zostało. Chociaż pomiar odległości na wodzie na oko jest bardzo trudny. A tu zostawiliśmy małą stupę. Po prawej wyspa Majsan, a po środku, jak dobrze kojarzę, Velika Sestrica z latarnią. A dalej już pasmo górskie na Peliesaczu. Orebicz został gdzieś tam, gdzie się kończą te domy z czerwonym dachem. Miasto Korczula, wyspa Badia, wysepka Rogačić. A te domki, które widać po lewej stronie, to znowu Korczula. I to jest miasteczko Lumbarda. Bardzo chętnie odwiedzane podczas wakacji. Mamy wyspę Rogačić po lewej stronie, a naszą plażę na wprost. Teraz zostaje jedynie wybrać miejsce, gdzie chcemy się zbudować. Rzut oka na trasę, którą zrobiliśmy. Całkiem okazale to wygląda, ale internety nie kłamią. 45 minut spokojnego wysłuchania. Przy takiej fali. A tu jeszcze widok na Jadrolinię. Poniżej klasztorną skalę. I dajemy do brzegu. No i jesteśmy. No i jak to wygląda. Trafiliśmy w bajeczne miejsce. Tu jest Rogačić. Tam jakiś jacht. Orebicz jak na dłoni. Po środku Leśniak. Hotelowa część Orebicza. No i tyle. No to płyniemy do tej łódki. No już całkiem niedługo. Widać całkiem popularny szlak wodny. Chociaż ten towarowy
to przebiega po drugiej stronie wyspy. Ale tam będziemy za pół godziny. Całkiem spore łódki tu pływają. A tu jest ścieżka spacerowa dla tych, których przywożą łodzią na molo. Z drugiej stronie wyspy. Mogą sobie dojść na plażę. Obejść całą wyspę dookoła. Zanocować chyba też można. Przynajmniej niektórzy próbowali. Teraz się udajemy na drugą stronę wyspy. Tam czeka na nas klasztor franciszkański, który spróbujemy zwiedzić. Klasztor z XV wieku. Jedyny zamieszkały budynek na tej wyspie. Poza tym nie ma tu żadnej infrastruktury turystycznej. Jedynymi mieszkańcami są czterokopytne żyjące na wolności Daniele. Nie wiem, czy nam się uda je spotkać, ale podobno nie jest to niemożliwe. Ale piękną falę wygenerowała przepływająca łódź. Jak ładnie kolory się przemieniają. Odbijamy od plaży. Kierujemy się na drugą stronę wyspy. Jestem, płyń. Tak. No tak przechodzi z zielonego w niebieski aż po granatowy. Ale przejrzystość zajebista. Tu pięknie widać linię zarośniętego dna. No podwodny trawnik. Nie trzeba go kosić. Dla dociekliwych to nie jest plaża dla golasów. Plaża FKK jest na północnej części wyspy. Jak widać na Badię można się dostać nie tylko kajakiem, najłatwiej z Korczuli. Wiele firm oferuje transport z takimi łódkami, jak widać, ale również można sobie zamówić taksówkę wodną, która rano Cię przywiezie na wyspę, a w okolicach 16-17 odbierze. Co tu będziesz robił, należy tylko od Ciebie. Po lewej stronie mamy widok na Lumbardę, na Korczuli, a przed nami otwiera się widok na port na Korczuli. Gdzieś po prawej powinniśmy dotrzeć do naszego molo na Badii, który jest celem drugiego etapu naszej podróży. I już mamy pełny widok na statki przy porcie. Jest też nasz bar.
Ale my tu jeszcze popłyniemy kawałek, żeby sobie obejrzeć klasztor z wody, zanim zjedziemy do baru. A obejrzymy go sobie z wody i wrócimy tutaj. No tu mamy nabrzeże przy klasztorze, gdzie te wszystkie turystyczne jednostki wysadzają pasażerów. Tam chyba jakaś stocznia z żurawiami, no i parę porządnych jachtów na kotwicy. A przed nami klasztor Franciszkanów. Z tego co czytałem, to klasztor z XV wieku. Właściwie to chyba monastyr, a nie klasztor. No i właśnie takie taksówki tu kursują. Może nawet będzie dało się cenę odczytać. 20 euro. To tyle samo co my za kajak płaciliśmy. Patrząc po kamieniach, to albo był kiedyś sporo mniejszy, albo został zniszczony i był odbudowywany. Spróbujemy zostawić tu kajaki i wejść do klasztoru. Mam nadzieję, że będziemy mieli czym wracać z powrotem. Taki widok się rozpościera na Korczule z klasztoru na Badii. Nasze przybycie oznajmiły właśnie dzwony. No i już znamy cenę wejścia do klasztoru, jeżeli chcemy go pozwiedzać od środka. 5 euro za krużganki. Jeśli dodatkowo chcemy odwiedzić galerię, to 7 euro. Od osoby oczywiście. 1394. Tak, to korekta cennika. Sama galeria 4, sam klasztor 4, 7 euro za komplet. Tu jeszcze można cennik sprawdzić i zwiedzamy. Piękna dzwonnica. Przywitała nas na wejście. Jesteśmy w galerii. Druga sala wystawowa.
trochę mniejsze formity. Ja, ile was tam jest? No i Chorwaci nie gęsi, też swoje kaczki mają. I te kaczki się żywią rybkami. Pozwiedzane. Płyniemy do baru. Uzupełnić płyny. Powyżej linii drzew widać chyba jedną z atrakcji, która jest w środku wyspy. Ruiny pewnej kapliczki. A druga jest chyba bardziej na północ. I kolejna taksówka wodna przywiozła turystów spragnionych kąpiłki w dziewiczych wodach Badii. A my to mamy za darmo. A znaczy w cenie kajaka. I trochę wysiłku. To już taka godzina, że bardziej się turystów odbiera niż przywozi. Za 20 euro można spędzić sobie dzień na Badii. A jak widać na brzegu nie tylko my wybraliśmy się tutaj na kajakach. Jesteśmy w restaurant Badia. Cień i spokój. Żegnamy restaurant Badia i dajemy do domu. Woda na takiej płyciznie cieplejsza niż w wannie. Jeżowiec na jeżowcu. Tak? Tam do prawej pomiędzy tymi małymi wysepkami, to są odpłynąć z lewej strony. Nie, już bezpośrednio do domu. Napisy to no, co tam. No FKK. Nie dla nurzystów. Czyli dla Golasów są no. Nie, Golasy mają plażę na drugim końcu, na północy. Opuszczamy piękną zieloną Badię. Jeszcze Rogaczyć przed nami. A potem już prosto na Orebicz. No i Rogaczyć już za nami. Pojawił się po lewej stronie jeszcze leśniak. I mamy jakieś 30 parę minut do celu. Płyniemy lekko pod wiatr, ale ten wiatr jest taki minimalny. Jedynie fale pokonujemy na ukos. Zawsze chciałbym pływać w takich warunkach. Jeśli chodzi o pogodę, to od rana na niebie nie pojawiła się żadna chmurka. Na wodzie się nie czuje, że na brzegu grzeje. Tu Pawela po prawej i Majsan.
A tu jakieś tipi line. To chyba prom osobowy. No. Jesteśmy na wysokości Konowy Andiamo. Już widać fioletowe kwiatki na naszym balkonie. Do plaży Trystenica zostało nam jakieś 500 metrów. W założonym czasie też się mieścimy. Więc wszystko idzie zgodnie z planem. Jeszcze ostatnie spojrzenie na dno. I Trystenica po lewej. Wodnik Szuwarek wpływa do południa. I kolejny super dzionek udało nam się spędzić na wodzie. Wystarczyły 4 godziny i 40 euro na wypożyczenie kajaku. Chyba to nie jest nasze ostatnie słowo w tym roku, jeśli chodzi o pływanie po Adriatyku. Okej. Było dobre. Około, super. Plan na dzień dzisiejszy wykonany w 100%. Dziękujemy, że odwiedziłeś z nami wiecznie zieloną wyspę Badia. Zasubskrybuj kanał. Kolejny film z pływania po Adriatyku już wkrótce. Masz pytania? Zostaw komentarz. Z przyjemnością odpowiemy. Do zobaczenia na wodzie.